Czy znacie metodę zaznaczenia od do, czyli klik na początku i shift-klik na końcu zaznaczenia? Filmy oznaczam krótkim ID w nazwie, a ten film to ECT7. Pokażę tu, w jakich sytuacjach zaznaczenie od do jest skutecznym narzędziem i jego mniej oczywiste zastosowania. Takich technik i skrótów usprawniających nawigację po arkuszu jest więcej, zbieram je na tej oto playliście. Zapraszam. Zanim przejdę do przykładów, ja wiem, że Państwo to pewnie wiecie, ale kiedy omawiam tę technikę, zazwyczaj w grupie jest ktoś, kto ma kłopot z jej wykonaniem, więc krok po kroku. Najpierw wzrokiem wybieram miejsce, gdzie chcę mieć początek zaznaczenia. I tam robię zwykły klik, lewym przyciskiem myszy. Potem przesuwam mysz, niczego nie trzymając, po prostu przesuwam na miejsce, gdzie ma być koniec i w tym miejscu robię shift-klik. Proszę nie próbować wcisnąć shifta i myszki jednocześnie. Shift zawsze pierwszy, wciskam shift i trzymam, kliknięcie lewym myszy i puszczam shift w tej kolejności. Dobrze, zaczynamy. Przykłady użycia. Przede wszystkim zaznaczenie od do dedykuję osobom pracującym w podróży, które zaznaczając komórki na padziku swojego laptopa dzielnie wykonują gest wleczenia myszą. Też się da? Wiem, to kwestia wprawy, ale jest też taka opcja. Klik na początku, przesuwam kursor padzikiem, niczego nie trzymając i na końcu shift-klik. Dalej. W filmach ECT5 i ECT8 pokazuje sposób na szybkie zaznaczanie obszarów gęsto zapełnionych danymi, ale tamta metoda nie sprawdzi się na arkuszach z dużą ilością pustych miejsc. W takiej sytuacji lepiej jest użyć zaznaczenia od do. Mam tutaj dane, nie najlepiej przygotowane. Chcę zaznaczyć dane w kolumnie C, klik na początku, powiedzmy tu, przewijam rolką w dół i tam, gdzie chcę mieć koniec zaznaczenia, shift-klik. Tak samo mogę od razu zaznaczyć kilka kolumn. Chcę zaznaczyć kolumny od B do D, od pierwszej osoby do ostatniej, do samego dołu. Początek będzie tu. Teraz chcę przewinąć ekran na dół danych. Zaczynam przewijać rolką, ale coś za długo to trwa. Spójrzcie na pasek przewijania, jak wolno przesuwa się uchwyt. To znaczy, że na dół danych jest za daleko na rolkowanie. Szybciej będzie tak. Chwytam za uchwyt paska przewijania, przeciągam do samego dołu. Metoda prosta, ale skuteczna. Koniec ma być tu. Shift, klik. Przewijam ekran do początku zaznaczenia skrótem Ctrl Backspace. Dobrze, a jak miałbym przeciągnąć zasuwak bez myszki? Gestami. Na przykład na laptopach Della przeciągamy palcem w dół przy prawej krawędzi padzika, a na Macach przeciągamy dwoma palcami w dół, więc da się imitować rolkę myszki gestami padzika. A jak? No to zależy już od konkretnego producenta laptopa. Innym sposobem byłoby użycie trybu Scroll Lock, który tu pominę, ale jeśli ktoś jest ciekaw, proszę dać znać w komentarzach. Dalej. Przed chwilą zaznaczyłem prostokątny zakres komórek, a teraz chcę zaznaczyć całe wiersze od lewej do prawej ściany arkusza. Technika od do działa też na etykietach wierszy. Powiedzmy, że chciałbym zaznaczyć wiersze od 10 do 50. Początek zaznaczenia, klik na etykiecie wiersza 10, rolkuję ekran w dół, koniec zaznaczenia, shift-klik na etykiecie wiersza 50. Przewijam ekran do początku zaznaczenia skrótem Ctrl Backspace. Dygresja. Jeśli chcemy szybko przewijać ekran między pierwszym i ostatnim wierszem szarego zaznaczenia, czyli w tym wypadku między 10 a 50, to przewinięcie na dół zaznaczenia 3 razy Ctrl kropka, przewinięcie ekranu w górę raz Ctrl kropka. Może będzie to lepiej widać, kiedy oddalę troszkę arkusz. Jeszcze raz. Na dół 3 razy Ctrl kropka, raz, 2, 3. Na górę raz Ctrl kropka. Pokazuję to na szybko, bo to dygresja, którą teraz zamykam, a uczciwie zaprezentowany skrót Ctrl kropka znajdziecie Państwo w filmie ECT5, czas od 5:52 do końca. Idziemy dalej. Technika od do przydaje się też przy zaznaczaniu całych kolumn. Chcę zaznaczyć całe kolumny od D do U. Początek. Klik na nagłówku kolumny D, przewijam ekran w prawo, koniec na nagłówku kolumny U, shift, klik. Gdybym miał do zaznaczenia kilkadziesiąt kolumn, to jest naprawdę dużo łatwiej. I znów pytanie. Jak przewijać ekran między lewą i prawą krawędzią szarego zaznaczenia?
przywinięcie ekranu na prawą stronę Ctrl. Powrót na lewą 3 razy Ctrl. Raz, 2, 3. Szanując Państwa czas, wkładam sporo pracy w to, żeby materiały były zwięzłe i na temat. To, czy tutoriali będzie więcej, w całości zależy od tego, czy wciśniecie Państwo przycisk lajka, czy dodacie Excel przy kawie do Waszych subskrypcji. Najlepiej teraz, naprawdę nie ma co odkładać. I czy pod filmem dodacie Wasz komentarz na minimum 7 cenzuralnych słów, na przykład a ja bym zrobił to kompletnie inaczej i tu się proszę śmiało rozpisać. Bardzo dziękuję. Idziemy dalej. Mniej oczywistym zastosowaniem zaznaczenia z Shiftem są karty arkuszy. Na przykład na nadchodzący kurs przygotowałem 5 ćwiczeń, a przy okazji polecam skróty Ctrl Page Up i Ctrl Page Down do przechodzenia między arkuszami. Dobrze, zaznaczam je wszystkie techniką od do. Od ćwiczenia pierwszego, tu klik, do ćwiczenia 5, Shift klik. Na ekranie widoczny jest tylko jeden, ten, który ma podkreślenie pod nazwą, ale pracuje na 5 naraz. To znaczy, że moje działania będą tak samo wykonywane na wszystkich zaznaczonych arkuszach. Na przykład prawy klik na którymkolwiek z zaznaczonych i mogę nadać im jakiś kolor. Wszystkim naraz. Albo wstawić wiersze. Chcę wstawić 10 nowych wierszy na górze, powyżej istniejących danych. Zaznaczam całe wiersze od pierwszego klik do 10 Shift klik. Wstawiam nowe wiersze skrótem Ctrl++. Tę technikę szerzej i z przykładami omawiam w filmie EKW2. Nowe wiersze wstawił we wszystkich aktywnych arkuszach. Zrobiłem to od razu na 5 zaznaczonych. I jeszcze jeden przykład. Chciałbym, żeby w każdym z tych 5 ćwiczeń kursanci mieli od razu wklejone potrzebne skróty, więc tę rameczkę skopiuję, Ctrl+C, zaznaczam arkusze jeszcze raz, klik, Shift klik i od tej komórki zaczynając, Ctrl+V. Wkleił treść ze schowka na wszystkie aktywne arkusze, proszę spojrzeć. Głębiej w Excelu jest kilka okien dialogowych, w których również działa zaznaczanie z Shiftem. Najczęściej używanym jest wyszukiwarka Ctrl+F. Warto mieć to okno rozwinięte w ten sposób, przyciskiem opcje. Zamknę je teraz. Powiedzmy, że szukam wyłącznie w kolumnie I, stan, znajdź wszystkie kończące się na A, znajdź wszystko. Wyniki wyszukiwania posortuję. Kliknę na główku kolumny. Interesuje mnie, powiedzmy, Alaska. Żeby ją zaznaczyć, na liście wyszukiwania używam zaznaczenia od do. Klik na pierwszej Alasce i Shift klik na ostatniej. Kiedy zamknę okno wyszukiwania, na arkuszu mam zaznaczone te komórki, które przed chwilą wybrałem. Są rozrzucone, ale łatwo mogę przeskakiwać między początkami zaznaczeń skrótami Ctrl-Alt i strzałki prawo-lewo. Ctrl-Alt strzałka w prawo, Ctrl-Alt w prawo, Ctrl-Alt w prawo. Widać, że kolejne komórki z Alaską są faktycznie zaznaczone. Mam wiele obszarów zaznaczonych naraz, nazywa się to zaznaczenie nieciągłe. O nich więcej opowiadam w filmie ECT10. Pokazuję tam technikę zaznaczenia kilku zakresów naraz i jak odejmuje się komórki od zaznaczenia. A może zainteresowała Was gwiazdka, czyli kończące się na A? A to polecam film EW1 o licz jeżeli. Tam znajdziecie dużo przykładów użycia operatorów dopasowania wieloznacznego. Od do stało się popularnym standardem zaznaczania i często spotykamy je w najprzeróżniejszych aplikacjach. Na przykład w menadżerach plików, klik, Shift klik. W przeglądarkach internetowych zaznaczam tekst, klik, Shift klik. W edytorach tekstu, tu Word, klik, Shift klik. Sprawne zaznaczanie i nawigacja po arkuszu to fundament. Poświęcam temu tematowi tę oto playlistę. Myślę, że warto obejrzeć filmy po kolei. Wszystko jest lepsze od mozolnego wleczenia myszą. Jeśli coś jest niejasne, a może ktoś się nie zgadza, bo zna lepszy sposób, proszę mnie zarzucić pytaniami, postaram się odpowiedzieć. A gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć większe dziękuję, bo dowiedział się w tym filmie czegoś dla siebie, to kawę autorowi można postawić w Buy Coffee Tu. Link jest pod filmem. Nie trzeba zakładać konta. Blikiem zajmuje to tylko 3 minuty. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w innych filmach. Kłaniam się. Do widzenia.